Ciężko stwierdzić, ile to już sekund, minut, godzin jesteśmy na tej plaży. Słońce dalej grzeje, woda dalej mokra. Czas zlewa się w minuty, sekundy, w jedną breję, tak jak ten piasek. Przespłyje się przez palce, ucieka. Ale na szczęście wziąłem ze sobą więcej niż jedną koparkę, tym razem taką o wiele mniejszą. I to niby jest w skali 1,64, więc to powinno być bardzo malutkie. Ciekawe, czy to w ogóle będzie działać. Będą dwa przyciski od tego, żeby łycha leciała w górę albo w dół, czyli albo kopać, albo rozkopywać. Na pewno to nie będzie dużo zabawy z samym kopaniem, ale skala mnie bardzo kusiła. Przecież to jest piękne. Jakie maleństwo. Okej, mamy kabelek. I coś tam jeszcze mamy na pewno. Nic więcej nie ma. Jest instrukcja. Mała, zgrabna. Pilot, koparka, kabel, instrukcja. Wszystko się zgadza po prostu. Dobra, kabel nam się nie przyda. Tutaj nigdzie nie widziałem kontaktu na tej plaży. Ojej, jakie uwielbiam takie małe zabaweczki. Gdyby ktoś się zastanawiał, czemu to jest w piachu, to po prostu ja to wykopałem. Tutaj jest na USB-C pod tą klapką. Szkoda, że ona tak się majta, że tu nie ma żadnego magnesu. Ale to wszystko to jest metal. O! Okej. To ramię jest plastikowe, łycha już jest metalowa, korpus jest metalowy. 970. Excavator. I to top. W tamtym większym było SME. Nie wiem, czy te skróty coś oznaczają. Mamy mini pilocik. A, no jest, że kopanie, czyli łycha do siebie, łycha od siebie. Prawo-lewo, obracanie, czyli pewnie do przodu, do tyłu, prawo-lewo, jeżeli chodzi o jeżdżenie. I są jakieś mini przyciski. O ludzie, co tu jest? Dobra, nie wiadomo. Zobaczy się w praniu. Bateryjka. Ups. A, dobra, bateria jest. Czyli można tak naprawdę odpalać. Szczerze mówiąc, jakbym to zobaczył gdzieś będące stojące, bym nie pomyślał, że to może być zdalnie sterowane, więc bardzo wątpię, czy to będzie działało. Fajnie, że włącznika nie ma tu nigdzie nisko, tylko on jest tu na samej górze pod klapką. Widać diodę. Nie no, nawet w słońcu widać, wystarczyło przytrzymać. Jakie to jest super. Dobra, pilot. No to gdzie? Włącznik tutaj. I nic. Nie no. O, taki mały atak hałasuje. Napika. Dobra, podnieśmy łychę. Łycha podniesiona. Nie jedzie, ale się zakopuje. I robi pikanie, jak jedzie do tyłu. Takie maleństwa daje radę po tym piachu. Skręcać? Okej, lepiej nie skręcać, bo wtedy się po prostu w piachu zakopuje. Ale do przodu, do tyłu daje radę. Te strzałki boki, przód, tył. No i oczywiście tutaj kopanie. Też są dźwięki. Wszystko ma swoje dźwięki. O, obrót. Czy zrobić 360? Nie. O. No i co to ma być? Widać, że piach tutaj doskwiera tej koparce. No, ale trochę się porusza i daje radę. Pomimo tego, że jest małe, to jest waleczne. Czym jest ten paluszek? Paluszek jest chyba tym, że robi automatycznie rzeczy. I koniec. No dobra, dobra. Żarówa? Klik żarówa? Można było się domyśleć, że po prostu kogut zostanie wyłączony. Szkoda, że on tak nie miga jak prawdziwy kogut. To mnie zastanawia. Ten mały, o. Czy to jest prędkość? To jest prędkość, no zobaczcie. Teraz klikam. Dajmy sobie na max, bo tutaj na tym piachu to będzie mi ciężko. Coś pięknego. Ups. Nie no, na razie to jest super. Tylko już widzieliście pewnie tą rzecz, że on słabo kopie. Że on nie zanurza tej łychy poniżej poziomu piachu. Dobra, to usypmy mu górkę, skoro jest taki niechętny do tego wszystkiego. O. Okej, chyba sobie nie poradzi z takim piachem. I co jest? Okej. Łycha ugrzęzła. Dał radę. Dał radę. Załadował to na full. Teraz obrót. Szkoda, że on nie może w pełni się obrócić, bo wtedy normalnie by to wyładował.
No, koparka nie jest zbyt szczęśliwa, że ma do czynienia z piachem. Dobra, zrobimy małą przerwę na czyszczenie i drugie podejście. Wyczyszczone, drugie podejście. Ale ma naprawdę siłę w tej łopacie, że to wszystko zgarnia. O. On się nie kręci. Więc piach chyba trochę go dobił. Ojojoj. Czyżby się okazało, że ta plażowa zabawka nie jest plażową zabawką? No żartuję, to nie jest na piach. Taki delikatny, taki drobny. Jeżeli walenie nie pomoże, to nic nie pomoże. Nie pomogło. Wnioski na dziś. Jeżeli coś nie jest przeznaczone na piach, to może lepiej uważać. Więc, no niestety, jeden moduł obracania się popsuł, czyli aktualnie mamy o 2 kanały mniej, więc możesz sobie pokopać i pojeździć, ale za bardzo nic więcej. Powiedział i pojeździć i się zakopał. Widzisz? Czy on z tego wyjdzie? Oj, nie w tą stronę raczej. O. Ale jak to tak? No dobra, z tego chyba się nie wygrzebie, co? Czemu to jest takie zabawne? Jak na to patrzę, to mi się przypomina właśnie, jak ja na tej plaży tak się wyleguję i cierpię z powodu braku internetu w telefonie. Jak on mógłby obracać wieżyczką, w sensie jakbym tego nie popsuł, to by mogło coś z tego wyjść, a teraz to leży jak trup. Teraz sprawdźmy, co się stało. Że on się nie kręci. Tutaj chyba nie znajdziemy obracania się. No na pewno jest tu piasek, to nikogo nie dziwi. Tu jest akumulator w kabinie. Wow, no tego się nie spodziewałem. To nie jest zawalone jakoś bardzo piaskiem. No tu piachu również nie ma. Ale widzimy, że jest smar. A smar bardzo lubi łapać piach i go trzymać. No cóż, usuńmy ten smar cały stąd. Ha! Ha! Prawie się udało, prawda? Szczerze mówiąc nie wiem, czy winą jest to, że zasypałem go piaskiem, a później źle złożyłem, czy po prostu sama konstrukcja jest błędnie stworzona, zaprojektowana. Jeżeli ktoś z Was ma taką koparkę, to będę bardzo wdzięczny za komentarz i informację. No, dobra, jest fajnie. Sprawdzimy, czy będzie kopał. Oczywiście jemu to trzeba górkę usypać. Wielki jaśnie pan. Ojej, jak to cudnie wygląda. Coraz bardziej mi się wydaje, że po prostu ta koparka ma jakiś problem techniczny, bo raz to obracanie działa bardzo dobrze, raz się zacina, raz jakieś problemy, no coś jest raczej konstrukcyjnie nie tak z tym obrotem. Natomiast dała sobie radę na piasku, drobnym piasku plażowym, na takiej ziemi sypkiej, ogrodowej. Ja jestem z niej zadowolony, tym bardziej, że to wygląda tak niedorzecznie,
że tak mały obiekt kopie w ziemi i robi tyle ruchów. Dajcie znać, co sądzicie o tej koparce. Zapraszam do innych filmów na tym kanale. Trzymajcie się, cześć!